Dzisiaj pokażę Wam legendę postojów taksówkarskich tuż po W124, po Baleronie. I w sumie z Baleronem to jest wiele wspólnego, bo Baleron ma cały mit pancerności i wtedy wchodzi okular, wjeżdża cały w tym takim niebieskim jakimś ze swoją korozją. Ale co ciekawe, to jest zdrowy okular i myślę, że to jest najciekawsze w tym konkretnym. Chociaż, czy tylko? Dobra, dlaczego legenda postojów taksówkarskich? No bo E-klasa, czyli też W210, od zawsze była wybierana na taksówkę ze względu na swoją przestronność, na komfort, no i na bezawaryjność silników diesla, a to właśnie jest diesel. Pod tym względem trzeba przyznać, że faktycznie Mercedesy są trwałe i są świetnym wyborem, ale są z drugiej strony trochę nudne i trochę grzybowe, ale na swój specyficzny sposób. Ogólnie W210 to jest taka wersalka, czego by nie mówić, ale trzeba przyznać, że cała linia boczna jest taką klasyczną linią sedana. To jest dosłownie sedan, jak z podręcznika wyjąć. Może ten przód jest bardziej ścięty, ten przód jest inny, ale jest to po prostu klasyczny tylnonapędowy sedan z silnikiem z przodu umieszczonym wzdłużnie. Czyli jest to definicja luksusowego sedana, bo czego by nie mówić, i Mercedes, i BMW, czy chociażby Lexus od zawsze taką politykę wyznaczały, że luksusowy, duży sedan musi być duży, mieć koło tych 5 metrów i napęd na tył, silnik wzdłużnie. No i dużo miejsca na tylnej i przedniej kanapie. W sumie z przodu nie kanapie, tylko w fotelach, ale wiecie o co chodzi. Bardzo dobrze znanym problemem okulara jest korozja. I co ciekawe, ten okular jest zdrowy. Progi ma w takim stanie, że można go za nie podnosić. Co prawda zderzak przedni jest w średnim stanie, jest tu pęknięcie, tam jakaś przycierka, ale to nie jest jakieś bardzo istotne. Maska też jest średnio spasowana, ale nie róbmy z tego zagadnienia, bo to nie wpływa na pracę silnika. Właśnie, silnika. Zanim w ogóle Wam pokażę, jak wygląda silnik, to spójrzcie, jaki to jest wspaniały grzybopatent. O, na linkę. Ale działa. No i pod maską znajdziemy silnik OM612, czyli 5-cylindrowego diesla 2.7 o mocy 170 koni i momencie obrotowym jakimś 380 Nm bodajże. Setkę robi to w tuż poniżej 10 sekund, no i poleci maksymalnie ponad 2 paki. Spalanie realne potrafi być faktycznie koło 6 litrów, co jest świetnym wynikiem, biorąc pod uwagę na klocowatość tego samochodu. No i właśnie, jest to jednostka 5-cylindrowa. Ja nie lubię dźwięku 5-cylindrówek, ale ten diesel akurat potrafi fajnie zabrzmieć. No i z takich ciekawostek, to tutaj macie, jest bagnet do poziomu oleju w silniku, a tutaj możecie sobie sprawdzić poziom oleju w skrzyni. To jest świetne, to jest wspaniałe, to jest naprawdę dobrze przemyślane. Zbiornik na płyn spryskiwaczy 5 litrów na szyby z grzałką, klasyk w Mercedesach, i 1,6 litra do spryskiwaczy reflektorów, które są tutaj i uruchamia się je przyciskiem od środka. W ogóle ogarnijcie, jak to jest potężne serwo hamulcowe, ono jest ogromne. No ale też jak tu jesteśmy, to spójrzcie na mechanizm wycieraczki, bo tu jest jedna wycieraczka, tak samo jak w Baleronie, i tak samo ona się troszeczkę wysuwa, żeby wytrzeć jak największą powierzchnię szyby, dzięki czemu tu nawet po śladzie widać, chyba widać, że u góry ulega takiemu wypłaszczeniu ślad po wycieraczce, bo to się przesuwa. W210 zadebiutowało w 1995 roku i było produkowane do 2002, a wersja 2.7 diesel zadebiutowała w 1999 roku i była produkowana do końca, czyli do 2002 roku. No i dobra, stylistyka. I to jest najsłabszy punkt tego samochodu. Bo lata produkcji 9.5-2002, czyli tu pokrywamy się z BMW E39 w tej klasie i Audi A6 C4, czyli w zasadzie większym liftem Cygara. W sumie nie Cygara to było C2. Większym liftem setki. To setka wygląda na swój wiek, czy A6 później też, ale została unowocześniona i jednak widać po niej, że powstała trochę wcześniej, ale nadal ma tą elegancję i w dzisiejszych czasach wygląda nadal elegancko. E39, czy to przedlift, czy to polift, również wygląda elegancko, jak najbardziej przystaje do późnych lat 90., wczesnych 2000. Jednak okular bardzo szybko się zestarzał wizualnie i bardzo już trąci myszką. Chociaż przód jest
mocniejszą stroną okulara. No bo jak przejdziemy do tyłu, to tutaj no jest ta pionowa ściana, teoretycznie jak klasyczny sedan, teoretycznie to samo co w E39 czy A6 pierwszym, ale jednak tu bardzo widać, że to jest początek lat 2000. Wiadomo, lampy też są tak ożebrowane jakby z takimi przetłoczeniami, jak było w W124, bo to podobno jest istotne na Mercedesiarze, że są te przetłoczenia, bo to wtedy, nie wiem, lampa się mniej brudzi, coś takiego, ale to również jest, no to jest element charakterystyczny Mercedesa, więc fajnie, że to zachowali. Emblemat na klapie, no pierwszy model, który od początku miał już E z przodu, pierwsza E-klasa, która była od początku E-klasą, bo Baleron po drugim lifcie został E-klasą. No i oznaczenie 2.7 diesel i z drugiej strony jest CDI napisane, co oznacza, że pod maską pracuje już jednostka na common railu właśnie. No i właśnie, klasyczny sedan wybierany na taksówki to nie tylko duża przestrzeń na tylnej kanapie czy komfort, ale również pojemny bagażnik i jest to bagażnik dość głęboki. Na jego plus zdecydowany jest tunel. Ten taki kieszeń na narty, czy w jakiś sposób taki to się nazywa. Chociaż z tego co widzę, to tu jest nieskładana kanapa i to jest zdecydowanie na minus. Ale wiecie co jest na plus? Zdecydowanie na plus jest tworzywo, jakim został wykończony w sumie, bo jest to taki fajny, przyjemny welur. Naprawdę jest to fajne, przyjemne tworzywo, które jest dosyć idiotoodporne, chociaż tu widać, że coś było grzebane przy lampie i to nie do końca chce się domknąć, ale to nieistotne. W bagażniku również znajdziemy zmieniarkę na płyty i to chyba muszę wziąć, żeby Wam pokazać bliżej, ponieważ zwróćcie uwagę, że tutaj wszędzie są polskie napisy, bo jest to Salon Polska. I widać to również przy przednich drzwiach, bo jest tutaj naklejeczka z numerem VIN, tego typu rzeczami, jest rok produkcji 2000 i to wszystko jest po polsku. Ale to nie jest kolejny taki właśnie feature, który pokazuje, że to jest Salon Polska, ponieważ jak sobie wejdziemy do środka, to tutaj na daszku przeciwsłonecznym, złapał, ta naklejka jest oryginalna mercedesowska i również jest po polsku. To jest polski salon i to jest okular z polskiego salonu. Co ciekawe, we wnętrzu ma pompowane fotele, no, oczywiście lusterka w prądzie, szyby w prądzie, wszystkie 4, automat, dwustrefową klimę, radio, spryskiwacze reflektorów, oczywiście legendarny przycisk, żeby położyć zagłówki, ale nie ma tutaj grzanych foteli. To jest ciekawe. Oczywiście jest jest miejsce na telefon. Drewienko w ogóle jest w bardzo ładnym stanie, nie jest popękane. I do tego jest chociażby dodatkowy głośnik na podsufitce i gra naprawdę świetnie. W210 wychodziło w zasadzie w 3 pakietach. Było to Classic, było to Elegance i było Avantgarde. No i te nazwy są bardzo adekwatne w stosunku do tego, co oferowały, czyli Classic miał taką klasyczną linię, klasycznego sedana, tak klasyka bardzo dla grzyba. Avantgarde było właśnie awangardowe, się wyróżniało, no nie wiem w sumie jak okular może się wyróżniać, to zawsze będzie sedan od Mercedesa, więc to nie będzie nic jakiegoś wybitnie awangardowego czy ciekawego, ale było też Elegance i to jest właśnie ten. Są tutaj chromy, jest właśnie taka ta elegancka, bardzo elegancka, klasyczna też linia sedana. No i bardzo elegancka, no bo jednak Mercedesy są kojarzone właśnie z elegancją, z luksusem głównie, no. Dlaczego to ja nie wiem, ale no tak. Są wygodne, ale są trochę gumowe. No i plusik ode mnie za dębicy nawigator na kołach. To faktycznie bardzo dobre opony. No i to już jest ten Mercedes, w którym kluczyk wygląda tak. To już jest ten kluczyk i chcę z nim coś sprawdzić. Dobra, więc sprawdzamy. Jest kluczyk i słyszałem, że jak się przybliży kluczyk, to można palcem odpalić. Sprawdźmy to. Nie działa, ale jak się kluczyk włoży, blokuje się, przekręcamy, pięknie się zapłon włączył, od tej radio gada, ściszę, no i pali tak. I coś krzyczy, że z żarówką jest problem, ale odpala ładnie i muszę przyznać, że nawet jak na 5-cylindrówkę ładnie chodzi. Plus, tutaj zobaczcie, tylko niech sobie ten defekt zniknie. Nie wiem, czy on sam znika, czy go trzeba jakoś przeklikać.
I to jest oryginalny przebieg. To są 234 000 kilometrów, polski salon. I to jest naprawdę dobry wynik. No i zobaczcie, jest prawie rezerwa, a komputer podaje, że... Gdzie to jest jakiś zasięg? Halo? Chyba nie umiem w Mercedesy. No, 8,3 litra po mieście. Nie, dobra, nie umiem. Może jak się całkowicie rezerwa zapali, to wtedy będzie ładnie pokazywać. No. Troszkę lepiej jak schodzi z obrotów, ale poza tym chodzi naprawdę ładnie. No i ręczny, oczywiście jest ręczny, nożny. Żeby teraz coś złapało. Słoneczko świeci. Ciekawe, czy będzie cokolwiek widać. O, będzie. No, tu jest trzeci pedał do zaciągania. Trzeci, no bo oczywiście jest to automat. No i automat też mówi, że biedaki, wersja Elegance, nie jakaś klasyczna, że tu elegancik jeździ. Jest to wersja poliftowa, więc chociażby kierunkowskazy boczne zostały przeniesione na lusterka, ale nie tylko, ponieważ doszło fotochromatyczne lusterko. Dzień dobry. I czujnik deszczu. Czujnik deszczu chodzi dosyć dziwnie, bo na początku chodzi w trybie bardzo szybkim, dopiero później faktycznie dostosowuje jakoś prędkość nawiewu, prędkość pracy wycieraczek do faktycznych warunków. No jest oczywiście tempomacik, no bo to już jednak ta wersja, gdzie tempomat to już jest norma. No i skoro E-klasy miały bogatą karierę jako taksówki, to pora zobaczyć, jak jest z tyłu. No, sterowanie szybami mamy tutaj. Szyba jest przyciemniona, co pięknie widzicie, bo słoneczko świeci i niczego nie zasłania. Klameczka też taka chromowana, tu też drewienko, także no, bardzo grzybowo jak to w Mercedesie, ale siedzę sam za sobą. Mam sporo miejsca na nogi, mogę sobie machać. Właśnie co ciekawe, mam na kolana, ale na stopy już nie za bardzo. No cóż. Ale poza tym tutaj można sobie spokojnie, komfortowo, bardzo komfortowo podróżować w 4 osoby. Jest podłokietniczek, tu jest właśnie ten tunel, który Wam pokazywałem z bagażnika. No i o podłokietniczek możemy się oprzeć i patrzeć na tą deskę, która mi się zawsze będzie kojarzyć z jakimś sprinterem na sterydach. Dlaczego, to ja nie wiem. No dobra, ale co do miejsca nad głową, no bo jest to sedan, w którym trochę linia dachu schodzi. To nad głową miejsca jest. Ja tu mogę sobie machać. Miejsce jest. Weźmy sobie zagłóweczek, postawmy. O, pyk. Pięknie, opieram się. I tutaj trzeba przyznać, że naprawdę miejsca jest w opór. Jest wygodnie, no jest miękko. Nie tak miękko jak w W124, bo W124 to jest kanapa też pod względem foteli. Jednak jest tu miękko, ale jest tu też wygodnie. No i jest oczywiście nawiew na tylny rząd, no bo Mercedes. W sumie to już obecnie jest norma, wtedy nie było. Okular zadebiutował w połowie lat 90., nie? W 95 roku, dokładnie w czerwcu, więc wiadomo, że są oni popielniczki, ale zobaczcie, w jakim one ładnym są stanie. Tu nigdy nie było palone w środku, przynajmniej z tyłu. Ale z przodu jest też w ładnym stanie, także to czuć, nie czuć żadnego przesiąknięcia dymem, bo tu jednak jest już sporo wygłuszeń, sporo plastików, a to chłonie zapach. Wracając do podłokietnika, no to otwieramy go sobie tym paseczkiem i tu widzicie tą rączkę, nie? No to dobra, wyciągamy. I fajnie, uchwyty na kubki na tylnej kanapie. Do patera. No, dobra, dawaj. Zaraz zepsuję Mercedesa i wtedy będzie się dopiero działo. A te tworzywa w Mercedesie są średniej jakości. Cyk. Proszę bardzo. Oryginalna 24-letnia apteczka. Co prawda ona nie jest po polsku, ale zakładam, że po prostu nie mieli polskich, no bo to Polska wtedy nie była jeszcze takim jakimś istotnym rynkiem dla Mercedesa. Teraz już powoli jest. Ale wiadomo, początek lat 2000, koniec 90. to coś takiego na drodze potrafiło zrobić szał. I może stąd się wziął szał na Mercedesy, że Mercedesy takie luksusowe. I może też stąd się wzięła piosenka Zenka Martyniuka, gdzie śpiewa, że Mercedesy wiozą nas. Także skoro Mercedesy wiozą nas, to weźmy, żeby Mercedesy nas gdzieś zawiozły. W sumie jeden Mercedes i to ja zawiozę, bo będę za kierownicą. Ale wiecie, o co chodzi.
jednak czuć podczas jazdy przez takie dziury, wyboje, płyty zalane asfaltem, że ten samochód kosztował od 50 000 marek niemieckich, czyli jednak do najtańszych nie należał, bo spasowanie tworzyw nawet po 24 latach jest naprawdę fajne i słychać na dobrą sprawę to, jak opony przeskakują przez dziury, trochę praca zawieszenia, no bo tutaj amortyzatory z przodu są do roboty, ale poza tym to jest naprawdę komfortowy samochód, który delikatnie wybiera nierówności. No czuć je, nie płynie, ale komfort jest na naprawdę wysokim poziomie. No na asfalcie no to naprawdę jest komfort, chociaż troszeczkę mnie teraz zaczyna, no nie denerwować, ale zaczyna mi przeszkadzać to, że jak puszczam gaz, to skrzynia od razu wyrzuca na luz i wrzuca tryb żeglugi. W jakiś tam sposób wpływa to na ekonomię, ale nie wiem, no... Nie, to nie to. Ale co trzeba pochwalić, to jest tutaj klasyczny hydrokinetyk o 5 przełożeniach, więc stare, dobre, sprawdzone rozwiązanie, który działa świetnie i chyba był nawet należycie serwisowany pod tytułem wymiany olejów i tak dalej, bo chodzi bardzo precyzyjnie i bardzo delikatnie, zaskakująco delikatnie, jak na prostego hydrokinetyka zakorzenionego jeszcze w latach 90., który no, ma tendencję do przeciągania i czasami miałby tendencję też do delikatnego kopnięcia. Tak tutaj tego nie ma i on chodzi bardzo kulturalnie. No i jest to też skrzynia trwała, no bo prosta, jest to najprostszy automat, jaki może być, najtrwalszy i najwidoczniej, no przebieg nie jest duży, ale widać, że poprzedni właściciel albo jeden z pierwszych właścicieli był świadomy tego, że mit o tym, że w automatach nie trzeba nic robić, to jest tylko mit i faktycznie dbał o takie rzeczy jak wymiana oleju i tak dalej. Układ kierowniczy jest fajny, bo nie jest wspomagany tak nachalnie. On czuć, że ma wspomaganie, ale ta kierownica też chodzi z takim lekkim oporem, co mnie właśnie zaskoczyło, bo jednak spodziewałem się tego raczej po BMW, a w Mercedesie takiego silnego, nachalnego wspomagania. Jednak może moje zboczenia teraz wychodzą, ale kierownica jest ciut za gruba. Tak mam wrażenie, jakbym trzymał, nie wiem, kiełbasę podwawelską, a niekoniecznie kierownicę. I nie wiem, dłoni małych nie mam, ale mam wrażenie, że mam za małe do tej kierownicy. Z drugiej strony jest to duży, ciężki samochód z dużym rozstawem osi, w którym naprawdę nie czuć prędkości i czasami tak podjeżdżając właśnie do takich dziur, jak tutaj były na przykład, można się zdziwić, że no wydaje mi się, że jadę powoli, a tu się okazuje, że jednak to było 50 i to może być za dużo. Może to uszkodzić zawieszenie, które zaskakująco jest tanie jak na Mercedesa. No to wiadomo, to nie jest W220 z Airmaticiem, więc tu nie ma Airmatica, tylko jest klasyczny zawias. Jednak dostęp do części tu jest świetny. Amortyzatory, zamiennik za nawet 300 zł, no w porównaniu do oryginałów z ASO za 1000, no to takie 300 za amortyzator to nie jest zła cena. Zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę rozmiar tego samochodu i jego segment, jego klasę, no bo jednak jest to już segment klasy średniej, wyższej, na dobrą sprawę tuż poniżej S-ki, więc tutaj musi być dobra część i z reguły ta część również jest droga. Tutaj jednak tego nie czuć i te części aż tak drogie najwidoczniej nie są, ale zaletą jest to, że właśnie dostęp do części nadal jest, głównie też dlatego, że Mercedes nie ignoruje właścicieli również starszych samochodów. Jeśli ktoś ma właśnie starszy model, jak na przykład w tym przypadku właśnie 24-letni, to może go z powodzeniem serwisować w ASO i nie spotka się z tym: nie panie, tego to już nie robią, to tego panu nie wymienimy. Tylko tutaj faktycznie nie ma problemu z dostępem do części. To jest zdecydowanie plus. Części karoseryjne czy reflektory również są dostępne. Reflektory z przodu w ogóle to jest jeden element, a nie dwa okrągłe, więc z jednej strony wygodniej ze zmianą, z drugiej strony jakby na przykład kamień odbił tylko w jedno szkło, no to trzeba wymienić całość. No albo tylko szkło, jak komuś się chce bawić, no oczywiście nikt nikomu nie zabroni tego. I reflektory do okulara kosztują mniej więcej tyle, co do każdego innego samochodu, więc jest to również zdecydowanie plus. I na plus jest również to, że te reflektory są szklane. To jest ostatni Mercedes ze szklanymi reflektorami, a jednak szkło doświetla zupełnie inaczej, bo w
wtedy światło jest rozpraszane przez samo szkło reflektora, a nie, no jedź, a nie zwierciadło za żarówką. Jest to zauważalne, jest to wyczuwalne i faktycznie takie lampy potrafią świecić porównywalnie do LEDów, albo i momentami nawet lepiej. To jest kwestia wielkości reflektorów, ale to już temat na osobną rozmowę i rozważania, który samochód ma lepsze lampy, Skoda Favorit czy Okular. A to w sumie byłoby dobre porównanie, to można by zrobić. Przelot przez jakieś tam dziury, studzienki, wyboje, krzywą nawierzchnię, która remontu nie widziała chyba od nowości tego Okulara. Zero większych problemów, po prostu sobie płynie. To jest zdecydowanie na plus. Zaskoczyła mnie też tutaj precyzja prowadzenia, bo spodziewałem się takiej właśnie ślamazarności, z którą mi się Mercedes kojarzy, która jest chociażby w W124. Jednak tutaj już widać, że jest to bardziej cywilizowany samochód i ta precyzja jest. Oczywiście nie jest to samochód sportowy, nie jest to BMW, nie jest to samochód sztywny, więc jakaś tam zwłoka jest, jakieś tam bujnięcie się pokazuje, ale to przydaje się na czymś takim jak tutaj, gdzie przejazd kolejowy bez bólu, nie trzeba było hamować praktycznie do zera, a po bruku w zasadzie się płynie, trochę buja, ale poza tym tylko właśnie słuchać huk opon po tym bruku. Nie ma właśnie jakichś takich dziwnych hałasów, pisków. To właśnie na plus to jest pasowanie tego wnętrza, bo spodziewałem się, że jednak Mercedes z początku lat 2000, końcówki 90., które miały już te problemy jakościowe, co widać po kierownicy, bo kierownica jest strasznie powycierana jak na ten przebieg. Spodziewałem się właśnie popiskiwania, trzeszczenia w środku, jednak jest tutaj zaskakująco cicho. Tam sobie wiatraczek nawiewu piszczy w tle, ale to nie jest problem, to jest po prostu mała pierdoła. I jeśli by się włączyło radio, to tego pewnie nawet nie słychać. Znaczy na pewno tego nie słychać, ale radia nie włączę, bo wtedy wypluje mi problemy z prawami autorskimi, wyląduje w YouTube'owym czyśćcu, dlatego nie chciałbym przeżywać. No i ponownie bruk, ten taki już w troszkę gorszym stanie, bo połatany asfaltem miejscami. I tutaj faktycznie to czuć. Jednak nadal jest komfortowo. No i to jest właśnie taka domena Mercedesa. Zawsze BMW było tym sztywniejszym, tym nastawionym na sport, na jakąś bardziej agresywną jazdę. Tak Mercedes właśnie służył do przepływania przez nierówności i w sumie nawet nie tylko nierówności, po prostu takiego płynięcia. Poprzeczna dziura również bez większego problemu, bez większego zaskoczenia. Zdecydowanie na plus tutaj działa rozstaw osi, bo w przypadku krótszego rozstawu osi w samochodzie wszystkie kolejne wyboje i tak dalej są bardziej wyczuwalne. Tutaj rozstaw jest dosyć spory, nie wiem ile, gdzieś tu napiszę na tym Caddy, na tle Caddiego, czy gdzieś tutaj. I faktycznie to wpływa na to, że w momencie, w którym przednia oś już dawno pokonała wybój, to tylna dopiero na niego najeżdża i nie ma bujnięć charakterystycznych dla sytuacji, kiedy przednia oś zaczyna zjeżdżać z przeszkody, na którą wjeżdża tylna. Czegoś takiego tutaj nie ma. Mamy rezerwę i zasięg. Nie umiem w Mercedesy. O, zasięg 78 km, a mamy 9 litrów w zbiorniku. No ale to jest jazda po mieście i teraz też faktycznie trochę mu dałem przez moment, także to widać, ale zakładam, że jakbyśmy postali chwilę spokojniej, to zasięg by wzrósł. No i dobra, przejeżdżając koło paru ludzi właśnie zacząłem się zastanawiać teraz, czy Okular ma w sobie to coś, co przyciąga wzrok ludzi i nie ma, bo Okular nadal jest traktowany jako jakiś taki zwykły, tani samochód, chociaż już się w sumie odbił od dołka cenowego i nadal nie jest jakoś uważany za wielki samochód klasyczny, za jakiegoś youngtimera, ale też już nie jest traktowany jako nowy samochód. Design trąci myszką, ale jeszcze nie jest jakoś wybitnie ceniony nawet na dobrą sprawę przez miłośników Mercedesów, bo jednak miłośnicy Mercedesów, tacy których ja poznałem na różnych imprezach, to cenią modele do Balerona i w sumie wszystkie spoty Mercedesa w Trójmieście wyglądają jak postój taksówkarski. Jednak Okular jest w sumie wdzięcznym samochodem, bo
poza problemami z korozją, to OM612 pod maską pracuje bardzo kulturalnie. Na dobrą sprawę tego na wolnych obrotach nie słychać, przy niższych obrotach nie słychać, a na wyższych obrotach brzmi bardzo kulturalnie, gdzie mi kompletnie nie leży dźwięk pięciocylindrówki i każda pięciocylindrówka, do tej pory mówię, że każda pięciocylindrówka brzmi, jakby jej wypadał zapłon. Tak tutaj faktycznie rasowo brzmi, chociaż czuć, że nie jest to silnik tak idealnie wyważony, jak byłoby to na przykład w rzędowej szóstce. Jednak jest to jednostka bardzo kulturalna i całkiem ekonomiczna. No, przed chwilą Wam mówiłem, to było już parę kilometrów temu, o zasięgu 70 parę kilometrów, teraz podaje 122. Jak to liczy, nie wiem. Ja liczę zasięg i spalanie kalkulatorem, bo nie mam komputera. Także to może być w sumie na dobrą sprawę samochód, w którym rezerwa nie wzbudza żadnego strachu, żadnych jakichś obaw. No wiadomo, no strach, obawy to mają właściciele samochodów elektrycznych, bo w spalniaku nawet jak się paliwo skończy, to wystarczy pójść na stację z kanisterkiem i sobie dolać. No i można sobie w sumie sprawdzić, jak działa ten automat w korku. Delikatnie dociśnięty gaz, żeby się podciągnąć. Faktycznie nawet 1000 obrotów nie przekroczyliśmy. Delikatnie podciągnął. Skrzynia ładnie zasprzęgliła bez problemu. Wysprzęglenia też nie czuć. Bardzo chętnie ciągnie. Zobaczmy, jak będzie, jak się przełączy na manualny. Mamy jedyneczkę. Zobaczymy, jak z manualnej jedyneczki tutaj pociągnie. Jak będziemy ruszać, jak tam się zielone zrobi. W zasadzie to samo. Żadnej różnicy, bo do tej pory i tak nie wrzucał dwójki. Pojemność, w sensie pojemność, objętość paliwa w zbiorniku spadła o litr i mamy taki zasięg, jak było przy 9 litrach jakieś 4 km temu, czy 5 km temu. Także no dobra, no to było oczywiście chyba tam niecałe 9 litrów, czy teraz zależy, jak to pokazuje. W każdym razie, no w sumie ten komputer pokładowy to jest taki trochę hehe, bo jak ruszam, to zasięg spada o 10 km, jak się zatrzymuję, to znowu rośnie. Także niech to będzie delikatne wskazanie, sugestia, że no pora zatankować. Chociaż mam wrażenie, że teraz wskazówka zaczęła trochę szybciej opadać poziomu paliwa. No i tak się tocząc w korku z po prostu puszczonym gazem, puszczonym hamulcem, tyle co automat ciągnie, to fajnie, bo sobie dociąga do tych jakichś tam, nie wiem, 9 km na godzinę i tak ciągnie. To jest takie fajne właśnie delikatne toczenie się na półsprzęgle jakby w korku. Więc jeśli korek postępuje tak powoli jak tutaj, to naprawdę jest fajna sprawa. I właśnie, co do gwiazdy na grillu, to w W124 gwiazda była świetnym wyznacznikiem końca samochodu, bo tam jednak niewiele dalej sięgał przód względem gwiazdy. Tak tutaj okular ma już dosyć wysunięty przód i to może być celownik, żeby celować w rowerzystów na przykład, a jako wyznacznik parkowania niekoniecznie. No, oczywiście okular miał w opcji czujniki parkowania, ten akurat tego nie ma. Ale mimo wszystko jednak wymiary samochodu są łatwe do wyczucia i no jest to zwykły, klasyczny, prosty sedan. Ta klasyczna linia sedana jest zawsze prosta do wyczucia, jest bardzo przewidywalna. Także dzisiaj to by było na tyle po tej długiej przerwie. I w sumie nie wiem, czy teraz też będzie przerwa, czy nie. Także do następnego i siema. A ja stoję w korku dalej.